od lat swoje pasje kolekcjonerskie realizowała rozmiłowana w folklorze opoczyńskim, zmarła nagle emerytowana nauczycielka pani Teresa Szletkowicz. Pani Teresa Szletkowicz od ponad 40 lat gromadziła cudeńka rękodzieła ludowego, haftowaną i wyszywaną bieliznę, obrusy, makiety, kilimy, pająki i wycinanki tak charakterystyczne dla tego regionu, a nade wszystko setki zdjęć ludu opoczyńskiego. Ziemia opoczyńska była bardzo bogata w tą tradycję i stroju, i obrzędów, i uroczystości różnych. Od małego dziecka mogłam obserwować bogatą sztukę opoczyńską oraz zwyczaje i obyczaje mieszkańców wsi. Także tu wiele można było się dowiedzieć, a moja mama była bardzo dociekliwa, a jeszcze miała takie warunki ku temu, że będąc nauczycielką, było dużo młodzieży, dziewcząt, właśnie z wiosek tu opoczyńskich takich. I często na tych zajęciach swoich technicznych czy dowiadywała się od nich o ich babcie, o ich ciocie i takim sposobem docierała po prostu do ich rodzin. Ale umawiała się z tymi paniami, z tymi właśnie rodzinami tych uczennic swoich w domach, na jarmarku najzwyczajniej, a czasami te panie przychodziły do mamy do domu. Myślę, że zainspirował mamę jej tatą. Jej tata, którego bardzo szanowała, kochała, wiele mówiła o dziadku Janie Widomskim. On był legionistą, ale mama mówi, że był tak dobrym człowiekiem, tak mądrym człowiekiem, empatycznym. Dziadek się zachwycał wsią. Zachwycał się, jak to ja mówię, porami roku, zapachami, kolorami, wszystkim i to dużo mówił mojej mamie. Kupowali nam rodzice na rynku takie, były serwetki przez kalkę poodbijane, a to maszynowo było i tam różne były kwiatki, jak się kupiło, to jak już we czwartek się kupiło, to już się szło i wyszywało i takie zopoły, takie już taka radocha była, jak nie wiem, to była taka chęć do tej roboty. Jak się poszło do kościoła, to się tak ściągało wzory, jaki ten wzór tam był. I dobro hafciarka to ściągła. Bo ja jak poszłam, to się patrzało, jaki wzór dać na swetrze. To jak się przyglądałam, to ja przyszłam do domu i zaraz za druty i wzór sobie już odrobiłam, tam kawałeczek łatki, już później ten wzór miałam. Szczególnie zainteresował mnie strój ludowy, a mianowicie wspaniałe, niepowtarzalne tkaniny, hafty, koronki i całe zdobnictwo tego stroju. Jego poznaniu poświęciłam ponad 40 lat. Ja do tej pory z sentymentem mam dwie rzeczy, które mi mama uszyła i były ładne i takie zawsze na topie. Zawsze jakbyśmy były dziewczynkami paroletnimi, nastolatkami, wszystko było na topie, jeszcze na studiach miałam szyte. Ja to jest mojej mamy robota, w ogóle wszystko. Mojej mamy robota i ten fartuch, i spódnicę mi uszyła. To mama jak uszyła, to tam musiała być równiutko, spódnica uszyto, zaro klękała, centometr i centometrem do ziemi, żeby były równo, żeby nawet centymetra nie było. Tata pomagał, lubił w ogóle opisywać, lubił właśnie tak, ponaklejać, przyozdobić, napisać, ładnie to posegregować, to tak. Mama lubiła popularyzować swoje zbiory, swoją pasję, to co miała w domu, co uzbierała przez te lata. Uczestniczyła w różnych konkursach, bo ciągle była na bieżąco. Jeszcze lubiła prasę, właśnie prasę, kupę różnych czasopism. I z tych czasopism, Nowa Wieść, tam dawniej inne tytuły były naturalne, przekroje. Więc ona wyszukiwała
interesujące ją konkursy. No więc ci chłopi, jakieś wycinanki, na przykład o swojej rodzinie, o ojcu też jakieś wygrana, o swojego ojca. Widocznie miała takie zdolności przekazywania tego takiego dość łatwego i przekonującego. Na pewno nawiązywała różne znajomości z redaktorami w czasie wystaw. Natomiast jeśli chodzi o Teleecho, to właściwie sama pani dziedzic mamę znalazła. Sama jak się mama zadziwiła, że będzie występowała, też się bardzo denerwowała. Mama się w ogóle cieszyła, jak została zauważona, aczkolwiek sama tak nie wychodziła, mówię, ale cieszyła się na pewno, jak była zauważona. Ona tak zawsze chodziła ubrana, zawsze sukienka, to u niej tak była więcej tak załytki i taka zawsze jej taka, no, ja ją wcale widzę teraz, zawsze taka uśmiechnięta była, no ona się wszystkim interesowała. Tego było mnóstwo, tego było dziesiątki. Tata pod wersalce miał kolekcję, więc na niej spał. Myśmy spały na wersalkach, gdzie były kolekcje. Ja tego pokoju potem pod koniec nie widziałam, ale to był cały utworzony z tych kawałków, z tego haftowania. Myśmy właściwie poza książkami i tymi eksponatami i nas żywymi to nikogo nie było.